Welcome. Today I will show you how to replace the motherboard in the Vivo model V2050. First, remove the back cover. Remove the screws. Natomiast proszę powiedzieć tak, że charakterystyczny duży spadek fokusowacji dzieła, to widać po tabeli ekstraklasy, nie trzeba patrzeć na produkcję kabli światłowodów. Duży i dłuższy spadek, słuchajcie, dłuższy spadek, o fajnie, bo tu jest napisane bardzo na wyjkę z dzieci, dodatkowo na TVN, te różne rzeczy, bo mężu odziedziczyła, bo mąż zmarł. Jak chciałem powiedzieć, no elegancka, piękna kobieta, ona kredytuje Legię Warszawę w tej chwili i napisane jest, czym się zajmuje, i napisane jest spadek po mężu. No to okazuje się, tak też można zdobyć pozycję. No i jest tutaj gdzieś Sylwester Cacek, z którego się oczywiście wszyscy śmieją. Ten się śmieje, to się śmieje ostatnio, ale on też totalny, może taki spadek to już na 86 miejsce, co tu jest napisane, finanse, gastronomia, to się widzę, jak się nie stali. W związku z czym, mówiąc tak, powiem tak, że te spadki oznaczają, że za rok, jak nie posmaruje, nie wiem komu się smaruje, ale jak nie posmaruje chlebka, to wyleci z pierwszej setki pan Sylwester i jego żona Dorota. Natomiast co do takich pism, oczywiście one służą po to, żeby kreować pewne mity. No i na przykład na pierwszej stronie, jak frank zaszkodził polskim bankom. Jak wiadomo, frank to zaszkodził, ale tym, co pożyczali w bankach, a nie bankom. Banki na tym kupę kasy zarobiły, ale na ostatniej stronie Nowy Bank, reklama. Musiał zapłacić za tę reklamę z 50 000 powiedzmy. No i tak to jest, że człowieku tam wiesz, to mieszkanie spłaca do końca życia. A banki w gazecie wyjdzie na to, są poszkodowane. Banki są poszkodowane. Jest proszę story nerwowe, czyli taka historia tygodnia. No i tak, Arshite. No to jest wszystko, to są smutne słowa, nawet nie będę wam tego tłumaczył, ale jest jego żona stoi na zdjęciu, no taka już trochę korpulentna pani i jest napisane, coś on już musiał sprzedać, bo właśnie nawet najwięksi mistrzowie popadają w nędzę. Zobaczcie, jak on zresztą smutny na tym zdjęciu jest, on tak jakby przeczuwał przed tym wypadkiem, że to życie nie jest takie proste. Otóż tak, trzeba było sprzedać rezydencję w Norwegii, przy fiordach, tam gdzie takie fajne łososie, pięknie, no nie zobaczycie tej chaty, ale jest naprawdę jak z bajki zjawiskowo, otoczona piękną zielenią i ta zieleń, trawniki są również na dachu. Na tych dachach to jest kilka, na 3-4 to jest kompleks budynku. No i trzeba było to sprzedać, bo pewnie nie ma pieniędzy na lekarzy. Trzeba było sprzedać samolot odrzutowy Falcon, zdaje się. Słuchajcie, ten Falcon tak na 30 osób mniej więcej, może 40, czyli taki naprawdę sporej klasy samolot. No i trzeba było sprzedać, bo jest po prostu niepotrzebne, za drogie utrzymanie. Nie wiem, czy wiecie, jak się ma samolot, a on stoi gdzieś na lotnisku, to musi opłaty, przepraszam, się śmieję przy szumaniu. Nawet trzeba opłaty lotniskowe płacić i nie zapomnę, kiedyś Zbigniew Mięczyński, polski miliarder, zrobił awanturę w Paryżu, bo przez spóźnienie jednego z piłkarzy samolot musiał godzinę dłużej stać i czekać na niego, a ta godzina, tylko zwykła godzina, to było kilkadziesiąt tysięcy ówczesnych, nie wiem, czy złotych, czy euro, czy franków. W każdym razie nie widziałem nigdy, żeby milionem się tak wydawało. Ale
córka Michaela Schumachera, czyli Amalia, 18 lat, śliczna dziewczyna, naprawdę, no tu nie będzie widać, ale śliczna dziewczyna. Ona z kolei jest Amazonką, jeździ konno no ja taką markę też nie jest najbardziej bezpieczne zajęcie. Więc to jest jakieś takie fatum na tą rodziną ciążbą, Schumacher przecież też jest kierowca kolejowy. Coś jest takiego nad tą rodziną, że oni wszyscy szukają ryzyka i adrenaliny. Po prostu wiele jest tego można to podziwiać, bo my podziwiamy sportowców, ale z drugiej strony jest to taki jakiś makro, światła będzie i pytanie tylko kiedy się smaży. Piłka nożna, zawsze piłka nożną parę dni później, żeby ludzie sobie zdążyli poczytać, kupić się poczytać, mają prawo, ale to jest przypadek, tygodniki czasami umierają i są bez sensu. Piłka nożna, ładna, gładka, pomysłowa, nawet odliczanie przed meczem z Irlandią, wyrwa w kadrze i tak mi przedarta kartka na pół do Sunderlandu z Burnley. No kurde, przecież to mówiąc szczerze, ciężko było natomiast przypominam sobie, jak zwykle takie gazety są dobre, bo przypominałem co było, że tuż po meczu na Wembley, kiedy wydawało się, że mamy tak kapitalny zespół, nasi piłkarze pojechali 3 dni potem do Dublina na mecz z Irlandią, no żeby trochę tam, jak to się mówi, parę dolarów zarobić i przegrali z tą Irlandią, gdzie najlepsi, to proszę wiadomo, no i wszystko, jak to się mówi, ducho. Resztę naprawdę resztę można sobie darować, poza tym, że polecam, bo tylko tutaj jest dosyć w miarę rzetelnie zrobiona skarbnica pierwszej linii, czyli drugiej de facto i między innymi Tomek Hajko ma zadanie, które jego przyjaciel Tomek porównuje z zdobyciem Mistrzostwa Świata, mianowicie utrzymanie klubu w tej pierwszej lidze, 7 punktów straty. Nie wygląda to naprawdę, nie wygląda to w tych dychach dobrze. Tempo Gwiezdne Wojny, więc może być tak chwaliłem tempo, że to ma piękną grafikę dosiągniętą. To co z pięknej grafiki, i tak myślę, że to świetności nie jest naprawdę najważniejsze. W każdym razie często tak jest, że ktoś ma 16 jest najlepszy, a jak ma 20 już jest najgorszy. Ja zawsze przypominam, że Zbigniew Bonek nie łapał się do młodzieżowej reprezentacji Polski, bo grał Henryk Miłoszewicz i Janusz Górcewicz. No też byli świetni przecież, nie? A Bonek musiał dojrzeć i za 2 lata przegonił nie tylko ich, ale całą kadrę Polski, a potem całą Europę. Jest fajne zdjęcie Alfredo Di Stefano. Znowu taki piłkarz Argentyńczyk, bo był kapitanem, tam tych goli zaczynał 400 albo 500. No jak tak patrzę Alfredo Di Stefano, znaczy pisał, tłumaczył go na polski i mówi, znalazłem tam ciekawe spostrzeżenie, opis, wspomnienie tego Alfredo. Pytanie było, dlaczego Alfredo, tak wspaniały piłkarz, grał w chustce na głowie. No w chustkę, zakładał chustkę i grał w chustce na głowie. Tak jak na przykład Karol jest hipsterem i chodzi w czapce na głowie, nie? No więc dlaczego gra w tej chustce? No i Alfredo Di Stefano tam wyjaśnia, że po prostu ówczesne piłki miały takie szpyna, takie, że ówczesne piłki miały takie takie żdurówki na łączeniu piłki i Alfredo mówił, że zawsze jak główkowałem dosyć często, to potem miałem glizny na czole i nie mogłem chodzić na ręki. W związku z czym zacząłem grać w chustce. Mam jakieś ciekawe, fajne było religie, takie wyjiki, takie wyciąganie jakichś fajnych haseł z Paskwapem w Warszawie, takie wyciąganie takich najciekawszych rzeczy. To jest też sztuką dziennikarską i tu jest w europejskich pucharach, no niby banały, bo wiemy, żeśmy dostali głową, ale tam ujazd jest i jest tekst. Wyjdę. Wobec zajęce, wbrew pozorom, nie pokazał, że Legia jest za słaba na europejskie salony. No ja tylko muszę ci powiedzieć, Janosik, że ty chyba już tych meczów nie oglądał, naprawdę. Może tam w Bytowie nie macie telewizorów, ale numer zajęca 04, weź kopię, nie napisz sobie papka, bo mówiąc szczerze, kibice to są ludzie, mimo że dzieci nie poważni. Co ten dwumecz Legii pokazał, że ona nie potrafi utrzymać najlepszego zawodnika, którego się pozbywa, że się przewracają za synolią w Dobra liga chińska. Tu jest fajne zdanie, dobrze, żeby
ktoś nawet bardziej zdolny i mówi, że to on musi coś zmienić, to wtedy mówimy tak, odpowiadamy. Słuchaj stary, ale to już jest drukarnik, już się nie da nic zmienić. Trzeba by cały nakład przemielić, 500 000 nakładu. 2 miliony masz. No i tego, no więc tak zepsuł stokowiec szansę mieć ciekawy wywiad, bo został zapamiętany tylko z drugiej czy gryny, a tak nie ma żadnego. Słuchajcie, kapitalna rzecz jest, polecam, w tym tempie szkoda, że nie na opłacę. Rusza Formuła 1, 15 w niedzielę. No i tutaj oczywiście Mercedes faworytem, a się nie dziwię. Chociaż Mercedesy się też psują, bo stoi w garażu jeden, więc ten, znaczy nie w garażu, po warsztacie, przepraszam, bardzo takie kable są magiczne, więc tu mamy skład tych chemii i tak dalej, i tak dalej. Jest, słuchajcie, Kołowczyc, technologia szkodzi w formule. Ja się zawsze śmieję z Kołowczyca, teraz się okazało, że jechał tam 200 na godzinę gdzieś po Olsztynę. No i jakaś pani z radia mi zapytała, teraz sądzę o tym, że on reklamuje bezpieczną jazdę, a jedzie 200 na godzinę. Ja mówię, Kołowczyc jadący 200 na godzinę bezpieczniej jedzie niż babcia jadąca 40, a jak pani nie pasuje, to powiem dziadek jadący 40. Taka jest prawda. I muszę zacytować wam Korwina Mikke, który miał zawsze takie ciekawe spostrzeżenia, takie inteligentne, ale ciekawe. On mówił tak, że on jest za to, żeby wolno było jeździć 200 na godzinę z jednego powodu. Mianowicie samochód jadący 200 na godzinę jest 3 razy krócej, mniej więcej 3 razy krócej na drodze od takiego jadącego 60. W związku z czym są 3 razy mniejsze korki i 3 razy mniejsze ruch na drodze, więc wszyscy korzystają. Wypadki, pamiętajcie, są 5 na jawie, wypadek jadąc 5 na godzinę. Także to nie jest kwestia prędkości. Oczywiście gwiazda to jest Dana Wodkowska. Jak nigdzie nie mogę doczytać, czy ona jest z domu Ziemniak, czy z domu Nowakowska. Dla mnie to nie wiem dlaczego bardzo ważne. Chodzi mi o te nazwiska. Rzeczywiście śliczna kobieta, już nawet trochę marzyłem o niej, ale bardziej jak o tym karabinę na pewno. Jakoś będę bojaczki nieśmieszna. Ale wyczytałem, słuchajcie, że ona waży 50 kg i ma bez 50 wzrostu. To mówiąc szczerze, jednak te zdjęcia trochę czarują. Karol, 50 kg i 150 wzrostu, to jak mi się wydaje? Karol mówi coś takiego, co jest niecenzuralne, ale dobra. Kandydaci do mistrza świata, to wiemy, że Mercedes, czyli Lewis Hamilton, w ogóle było wyfane, bo to użyli, to jest proszę przecież, bo jak jest, użyli, przełamują kolejne barery, tak jak swoje na tyle rasistowskie hasło. Słuchajcie, tragedie lotnicze, wracali leśnie zapomniani, to niestety trzeba powiedzieć smutno, że w Polsce kiedyś rozbił się samolot polski i zginęło 22 członków reprezentacji pięściarskiej Stanów Zjednoczonych. To ten samolot, który tam na jachtach leciał. I to jest o tyle straszne, że to była amatorska reprezentacja Stanów, ale w Stanach jest tak, że ci amatorzy przechodzą na całego połowa z nich zostaje mistrzem świata. Więc tak można powiedzieć, że w Warszawie nad Polską przez polskie zaniedbania, polskie zaniedbania, bo ja tylko przypomnę, ten samolot spadł dlatego, że wieża nie widziała, czy są koła wyciągnięte i kazała jeszcze robić jedno koło. Ten samolot zrobił jeszcze jedno koło, a leciał już na oparach paliwa. I po prostu zleciał, bez paliwa się nie da lecieć. I to, że na wieży ktoś kazał jeszcze koło robić. Koło dla samolotu to nie jest 500 metrów, tylko to jest czasem 20 km. Więc to było takie, można powiedzieć, śmierć na skutek bezmyślności tych naszych kontrolerów. Tak samo jak katastrofa pod Smoleńskiem była skutkiem bezmyślności tych kontrolerów rosyjskich. Słuchajcie, sportu Wymiana, nie pokażę tego, bo wygląda ciekawie, bo ja mam tylko plus na 0, albo minus 1 i to przypomina więcej jako faceta tak zwany zwód wkręcły, czyli do środka, ale nie żeby znieszylić, tylko po prostu ona tutaj uchodzi, bo ona